Jestem wściekły na osoby, które wymyślają reklamy produktów, które zachęcają do ich zakupu oraz spożycia, a tak naprawdę to one szkodzą, a tak naprawdę zatruwają, mogą zatruwać życie innych ludzi. Za chwilę rozwinę swoją myśl, ale najpierw pozwólcie, że się z Wami przywitam. Cześć, dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz. Witam Was serdecznie na naszym porannym spacerze, Power Walku, którego partnerem jest platforma MultiLife od Benefit Systems. No i zapraszam Was do wspólnego spaceru na dobry początek dnia. A gdzie idziemy? Idziemy po zdrowie, moi drodzy. Tak jest. Tu ja, ale także inni wspaniali gospodarze powerwalków rozmawiamy o zdrowiu fizycznym, psychicznym i o dobrostanie. Wszystkim tego, czego ja Wam życzę, nie tylko po świętach i na Nowy Rok, ale tak w ogóle codziennie. A tak naprawdę to w naszych rękach jest to, jak możemy sobie pomóc i zadbać o to nasze zdrowie. Moi drodzy, zanim przejdę do tematu dzisiejszego Powerwalka, bo tak, podczas naszych Powerwalków zawsze jakiś temat bierzemy na warsztat, to pozwólcie, że powitam nowych patronów, którzy do nas dołączyli. Ale się cieszę, mamy już ponad 60 osób, chyba 62 osoby, które nas wspierają, nie tylko mentalnie, bo sam fakt, że mamy patronów, to wiecie, to jest takie paliwo, to jest dowód na to, że myślę, że robimy dobrą robotę, ale także i dostajemy od Was, drodzy patroni, wsparcie finansowe. Co miesiąc wpada od każdej z Was, nie wiem, 10, 25, niektórzy wspierają nas kwotą 50 zł, a nawet niektórzy 100 co miesiąc, więc się fajnie zbieramy. Oczywiście to jest projekt misyjny, ten Powerwalk, więc na nim nie zarabiamy, po prostu pozwalacie pokrywać, pomagacie nam pokrywać nasze koszty, więc super sprawa. I tutaj chciałbym powitać oficjalnie nowych patronów. Paweł Jędrasik, Ryszard Bocian i Paweł Smejda. To nasi nowi patroni. Witamy Was serdecznie. Cześć Paweł, cześć Ryszard, cześć Paweł. Proszę, sami panowie. Kiedyś to był taki czas, kiedy dołączały do nas same patronki. A teraz, no tak wyrównuje się tutaj to grono patronów i patronek. Dobrze, moi drodzy. To, co bym chciał dzisiaj temat poruszyć, to są reklamy, które zachęcają nas do, powiem od siebie, moim zdaniem bardzo niezdrowego jedzenia. W grudniu tego roku jechałem samochodem z Trójmiasta do Wrocławia. I była to fajna, spokojna podróż. Ja tam sobie w podróży trochę myślę, bo to jest fajny czas na to, żeby sobie pokoncypować trochę. Czasami posłucham sobie wiadomości w radiu, ale nie za dużo, bo te wiadomości czasami są tak bez sensu, że to po prostu głowa mała. Słucham sobie też wybranych podcastów, które sobie ustawiam i zapisuję wcześniej. Co jeszcze sobie robię? Telefonuję sobie, mam zestaw głośno mówiący i tam sobie zawsze wybiorę kilka osób, z którymi chcę coś omówić właśnie podczas podróży, no bo to takie 5 godzin dobrych, spokojnej jazdy. No i przy okazji też patrzę sobie na okolice. Jechałem najpierw autostradą A1, później skręciłem w stronę Bydgoszczy, minąłem Poznań i później w dół do Wrocławia. No i co jakiś czas widzę reklamy na billboardach oczywiście.
A to światłowód od Pulusa, a to nowa oferta jakaś ubezpieczenia, ale co jakiś czas, szczególnie przed stacjami benzynowymi, pojawiają się reklamy. I to nie reklamy zachęcające do zatankowania, chociaż to pewno też na stacji czy to Shella, czy BP, czy Orlenu, czy tej nowej stacji węgierskiej, już nie pamiętam, MOL chyba się nazywa, która niestety wykupiła naszego Lotosa, ale to już zostawmy. Natomiast zachęcają przede wszystkim do zatrzymania się, żeby coś sobie przegryźć, jakąś tam przekąskę. No i moją uwagę zwróciły dwie reklamy. Pierwsza reklama Orlenu, która pokazuje na całym billboardzie zdjęcie hot doga i podpis. Jaki to był podpis? Ale to pyszne. Ale to pyszne. Jaki ten hot dog musi być pyszny. No okej. Więc to była jedna, a druga reklama z pięknym oczywiście zdjęciem McDonaldowych frytek. Naprawdę ślicznie to wygląda. No i pod frytkami to była oczywiście inna reklama podpisana: kieruj się smakiem. No właśnie. Za chwilę Wam powiem, co zrobiłem, ale najpierw Wam powiem, jak nazywamy w domu jedzenie fast foodowe. My to nazywamy jedzeniem śmieciowym. Zdarza się każdemu. Okej. Oby nie przesadzić. Ja też raz na jakiś czas, bardzo rzadko teraz już, bo wiem, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, ale zdarza mi się zjeść jedzenie śmieciowe. Ale właśnie to, że dzieciaki sięgają po to, to nie to, że im zabraniamy, albo tylko trochę gramy na ich sumieniu, mówiąc i nazywając to po imieniu, bo faktycznie to jest jedzenie śmieciowe, nie jakościowe. To nie jest jakość, którą chcesz, żeby coś, co masz, czy to jakieś urządzenie, czy telefon, czy coś, co stawiasz w domu, co używasz, telefon jakościowy, tylko po prostu nagle coś, co się staje słabe, bezużyteczne, no to wyrzucasz do śmieci. I to są te skojarzenia. Nie chcesz mieć zbyt dużo śmieci w swoim życiu. I tak samo my odnosimy się w tej sprytnej komunikacji w stosunku do dzieci, zresztą nie tylko. Bo coraz częściej tego używam, kiedy mówię o fast foodzie. No dobra, może Wam się to przyda, takie określenie, kiedy będziecie chcieli komuś zagrać, że tak powiem, na wyobraźni i w przekazie odpowiednim. Więc wracając do mojej podróży, no mówię, no sprytnie to marketingowcy rozegrali. Zagrali na naszych emocjach. Przede wszystkim na kubkach smakowych. Szczelinka mi poleciała, no skoro to takie pyszne, to powinienem jeszcze do tego kierować się smakiem przede wszystkim, a nie rozumem, nie rozsądkiem, nie wiedzą na temat tego, co tak naprawdę jest jakościowe. No i zatrzymałem się. Najpierw zatrzymałem się na stacji Orlen i kupiłem sobie tego hot doga. Spróbowałem. No, w smaku, szczególnie z tymi wszystkimi sosami, nie było tak źle. Nie przepadam za takim jedzeniem, już się oduczyłem, no ale ugryzłem. Jeden gryz, drugi gryz, no ale już w pewnym momencie zacząłem coś czuć, że to nie to, więc w połowie odpuściłem. Niestety poszła druga połowa do kosza, co jest moim zdaniem bez sensu. Marnowanie nie tylko pożywienia, ale też i kasy. No ale wsiadłem do samochodu, no i pojechałem w drogę. No musiałem się znów zatrzymać, niestety. Nie wchodząc w szczegóły, ale pewno domyślacie się dlaczego. Po tym, jak zaczął mnie boleć brzuch, i to było raptem pół godziny albo godzina, zacząłem się czuć fatalnie. I to tak naprawdę szybko nie odpuściło, ale trzymało mnie do końca tego dnia. W drodze powrotnej z Wrocławia zrobiłem drugi eksperyment. Zatrzymałem się na te pięknie wyglądające na billboardzie frytki. Niestety trochę na pusty żołądek.
No może nie pusty, bo tam wcześniej zjadłem śniadanie, ale powiedzmy pusty, bo po 3-4 godzinach po śniadaniu, kiedy no już zacząłem być głodny, to zatrzymałem się po prostu na te frytki, no bo one takie pyszne. Nie, przepraszam, pokierowałem się smakiem. No i oczywiście zaczęło się to samo, ta powtórka z historii, nie z rozrywki. Też musiałem się zatrzymać, musiałem kupić sobie ciepłą herbatę, zadbać o swój żołądek, układ pokarmowy. No powiem Wam, że masakra, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. No ale jak to? Przecież to tak dobrze wygląda na tych zdjęciach. Przecież to takie pyszne. Przecież przede wszystkim powinniśmy w życiu kierować się smakiem. Do tego nas zachęcają. Do tego właśnie nas kuszą te reklamy. I dlatego zacząłem właśnie ten power walk od zaokreślenia, że jestem zły na tych ludzi, którzy no nie chodzi już o samo wymyślenie nawet i decyzję, że promujemy niezdrowy tryb życia i odżywiania, no bo odżywianie jest częścią naszego życia, tak naprawdę jednym z ważniejszych elementów, ale przede wszystkim to, żeby no, postawić, że tak powiem, jako priorytet nie to, co trzeba. Nie powinniśmy kierować się, moi drodzy, tylko smakiem. Jeżeli ja bym tak robił, no to żyłbym tylko na ptasim mleczku, które tak uwielbiam. Już nie pamiętam, kiedy zjadłem ptasie mleczko, bo wiem, że to raz na jakiś czas zdarza mi się. Ale wiem, że to nie pomaga. Tak samo, jeżeli bym chciał tylko i wyłącznie się kierować smakiem, to bym zaczynał śniadanie od słodkiej granoli. Ja tak, niestety lubię słodycze. Chociaż już oduczam się tego i bardzo mało jem teraz cukru, ale bym zaczynał od granoli z jogurtem, albo mlekiem, które no niestety też nie działa zbyt dobrze na mój układ pokarmowy. Mówię o tym naturalnym, zwierzęcym, krowim mleku i by było masakra, fatalnie. Byłbym pewno 5 kilo większy i bym pewno pocił się dużo szybciej, męczył, nie miał takiej koncentracji, jaką mam dzisiaj. Jak ważne jest wyłączenie się z tego przekazu medialnego i zadbanie o o poleganie na naszym zdrowym rozsądku. I myślę, że to, co właśnie my robimy tutaj, moi drodzy, na powerwalkach, myślę, że już to też wiecie i też to czujecie i też to doceniacie, że nie tylko Gosia Pielichowska, która fantastycznie mówi o zdrowiu w obszarze odżywiania, bo jest dietetyczką, jest psychodietetyczką i prowadzi teraz co tydzień fantastyczne powerwalki, właśnie uświadamiające nas. Tak naprawdę my się cały czas uczymy. Nie wiem, czy tak samo jak ja, ale myślę, że też wy z taką ciekawością słuchacie nowych powerwalków Gosi, właśnie zwiększających naszą świadomość na temat odżywiania. I tak samo jest w tym przypadku. Nie powinniśmy... No to jest niesamowite, słuchajcie. Idę tutaj po Sopocie teraz. Przepraszam, zrobię krótką dygresję, ale tutaj podjechał właśnie autobus. I zawsze jak idę tędy, bo idę przeważnie tą samą trasą, w tym momencie, kiedy idę na powerwalku, bo zawsze ruszam o tej 6:15 i idę tą samą trasą, to autobus 185 jadący na Kamienny Potok Kujawską tutaj się zatrzymuje. To jest niesamowite. Déjà vu. Myślę, że tam pan kierowca, chyba że kierowcy się zmieniają w autobusach, to już mnie rozpoznaje. Tutaj idzie gościu nad ranem, z telefonem, z oświetleniem, z lampką i gada do telefonu. Ale proszę pana, ja nie idę sam. Ja tutaj idę z wieloma osobami, które też chodzą na powerwalki z rana albo o innych porach. To nie jest samotny spacer w pojedynkę, tylko w kilkadziesiąt, może nawet kilkaset osób
a w przyszłości mam nadzieję w parę tysięcy osób będziemy właśnie w ten sposób chodzić. No więc taki mam punkt widzenia właśnie na te przekazy marketingowe, reklamowe i te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Więc myślę, że to jest właśnie bardzo, bardzo istotne, żeby z głową podchodzić do tego. I zachęcam Was mocno do tego, żebyśmy nie bazowali właśnie na tym, co jest pyszne i kierowali się tylko smakiem, ale przede wszystkim rozsądkiem, żebyśmy budowali zdrowe nawyki. Tak często o tym mówimy tutaj na Powerwalkach i pomagamy tak naprawdę sobie wzajemnie w tym temacie, budując zdrowe nawyki. Ja w temacie żywienia to nie jest wcale takie skomplikowane, właśnie Wam powiem, jak ja to robię. Ja mam taką zasadę, jeśli chodzi o odżywianie. Staram się, żeby zwracać uwagę na jakość tego, co jem. Przede wszystkim, żeby mój talerz był kolorowy. Moje talerze były kolorowe w ciągu dnia. Jeżeli są kolorowe, to znajdą się tam i warzywa, i owoce, i nabiał, jajka, orzechy, ryby. Jeżeli mięso, staram się jeść mało mięsa, ale to jakościowe. Druga rzecz to ile jem. Staram się nie obżerać. A trzecia rzecz to są godziny spożywania posiłków. Także niesłychanie ważne, nawet nie wiem, czy nie najważniejsze, wpływające na to, jak śpię, jak się czuję, za jaką energią budzę się nad ranem. I myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby dbać o to. A w ogóle przełomem w moim odżywianiu, to już na koniec Wam powiem, było to, jak zmieniłem sposób swojego jedzenia posiłków, a mianowicie to, od czego zaczynam. Zaczynam od błonnika, żeby zrobić dobry podkład, szczególnie przy posiłku tym głównym, obiadowym. Wcześniej zaczynałem od węglowodanów, a teraz właśnie błonnik, później białka, a na samym końcu węglowodany. Dzięki czemu nie mam tego skoku glukozowego, który był fantastyczny w momencie, kiedy się pojawiał i kiedy przypływ tej glukozy był we krwi olbrzymi, to chyba tak się nazywa, nie jestem specjalistą, ale wiecie pewno, o co mi chodzi, a później mi był spadek, a teraz jest wszystko fajnie. No, więc moi drodzy, życzę Wam zdrowia, dobrych wyborów żywieniowych, nie kierujcie się tylko tym, co pyszne i nie kierujcie się tylko tym smakiem, a przede wszystkim odżywiajcie się i nie polecam Wam hot dogów na stacjach benzynowych, ani żadnych innych takich rzeczy oraz też frytek na pusty żołądek. Nie, to nie tędy droga. No dobra, to tym miłym, smacznym akcentem, w pewnym sensie może przekazem, dziękuję Wam za wspólny spacer. Zapraszam Was na jutrzejszy Powerwalk, który poprowadzi Marek Kamiński. A Marek Kamiński powie o bardzo fajny temat, a mianowicie w jakiej temperaturze powinniśmy spać i wtedy ten sen będzie jak najbardziej jakościowy. A powie też, bo go o to poprosiłem, w jakiej najniższej temperaturze spał. Głównie podczas, tu mam na myśli jego podróż i wyprawę na biegun południowy. Ale to jutro. A tymczasem dobrego dnia. Dziękuję Wam za wspólny spacer. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Cześć, pa.